Jak jedziesz, babo? Dziś w odcinku Lolek pomaga niepełnosprawnej klientce Lombardu. Swoją drogą chciałem się zapytać, dlaczego pani Małgorzata w ogóle musiała tutaj przyjeżdżać, co? Nie ma swoich pieniędzy? Oczywiście, że mam. Rentę socjalną. I co się dzieje z tymi pieniędzmi, co? Że musiała zostawiać medalik. Blanka wyśmiewa Atka. Nieźle mruczy, co? Ta mruczy. A co, nie mruczy? No mruczałby, jakbyś ścisnął trochę więcej gazu, a nie jeździsz jak stary kapeć. Czy Ryży chce zabić Atka? No, a słyszałeś, że Ryży krąży w okolicy? No i został cynglem, także lepiej uważaj. Ale co, myślisz, że chce mnie odpalić? Kiedyś chciał. I co? Nadaje się? A skąd ty to wziąłeś, co? O, w pustostanie, no. Moja ekipa tam porządkuje. Leżało, to wziąłem. Oj, za przeproszeniem nie wiadomo, kto to na riff zakładał, no. Na przykład ja. No spróbuj, no. Na twój na pewno też pasuje. Ziutek, No co? na pewno tego nie będę zakładał, zapomnij. No co ty, no. Przecież czysty jestem. No ale inni mogli nie być. Wyprałem maskę. Świeżutka, pachnąca. Inaczej przecież bym nie przyniósł. No niby tak. O. A jakby tak ją przetestować? Hej, ale użycie równa się transakcja. Jakoś nudno było ostatnio w robocie, a jako szef odpowiadałem również za sekcję rozrywkową. Jezus! Co wy chcecie, żebym ja zawału dostała, durnie? Spokojnie, to tylko maska. Zobacz, jaka fajna. Weź to, weź to jest... Chyba mamy widownię. Dzień dobry. Chyba coś jest nie tak, coś się stało. Najwyraźniej czegoś potrzebuję. Dzień dobry. Dzień dobry, jakoś możemy pomóc? Zek? Co to zek? Wózek. Wózek, no. Może popchać. No przecież to jest elektryczny. No to może jest zepsuty. Zepsuty. No trzeba było tak od razu, no. Przecież jestem złota rączka, no. Jakby nie patrzeć. Zaraz zobaczę co i jak. No dobra, tylko ostrożnie, żeby pan nie popsuł. Bateria padła. Trzeba koleżankę podładować. Panie Ziutku, nie koleżankę podładować, tylko trzeba panią podładować. W sensie wózek trzeba pani podładować. No dobra, no. No to co? No chyba co? A nie pójdzie tak? Nie, no elektryczny przecież mówię. Trzeba w to To elektryczny napych, no to powinien iść. No dobra, to co? Trzeba... Wnosimy ją, nie? No trzeba, no. Wiem, że to było nieeleganckie wobec Ziutka, ale ja jestem strasznie przeczulony na takie traktowanie niepełnosprawnych z góry. A pani ewidentnie albo zapomniała naładować akumulator przed wyjściem, albo źle obliczyła trasę. No, tak czy inaczej, dobrze, że trafiła na nas.
No i się ładuje. A, nie ma za co. Chyba zmarzłaś. To może zrobić pani herbaty? Dzień dobry. Dobrze, no jednak jesteśmy w pracy, to ja się zajmę klientem, okej? No to ja też się będę zbierał. Tak. No to co? Dacie 2 dyszki za tą maskę? Chociażby za wkład rozrywkowy. Zależy dla kogo rozrywkowy. Nie no, 2 dyszki możemy dać. Dobra, chodźmy tam do kasy. Słuchaj, Blanka, posiedź tu z panią, dobrze? Ja? Po co? Bo tak wypada. Ale pani nas w ogóle rozumie? Słuchaj, po prostu z nim posiedź i zrób jej herbatę, bo chyba zmarzła, tak? Okej? No. Nie trzeba. To ja zrobię tej herbaty. Dwie dyszki dla pana. Jak za starych czasów. No, tylko żeby jak za starych dobrych czasów nie poszło na przelew. No, w życiu, no tamte czasy już się skończyły, no. Dobrze o tym wiesz. Po co to gadanie? Spokojnie, panie Ziutku, to był taki kawał. Może głupi. W każdym razie miłego dnia. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Takie rzeczy też skupujecie? No pewnie, że tak. No, na karnawał będzie jak znalazł. Raczej na Halloween. No, może na kolejny karnawał. Co za szkaractwo. Nie no, poczekaj, jeść nie woła, może leżeć, no co? Powodzenia ze sprzedażą. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Czemu nie siedzisz z panią? No, wypiła herbatę i się ładuje. A my mamy co robić. No właśnie, wszystkich obsłużyliśmy. Dzień dobry. Ale są nowi. Dzień dobry. W czym mogę panu pomóc? Witam. Chciałbym zostawić swoje ukochane autko. Pani ładująca wózek na zapleczu narobiła trochę zamieszania, ale trzeba było wrócić do interesów. A klient tym pomógł. Przyprowadził kawał fury pod zastaw. Niezłe tacko. Niezłe? To super sportowa fura. No, rocznik 2.18, 260 koni, automat, łopatki, benzyna, silnik 3.0. Chcę za niego 120. Tyle to może pan dostać na wolnym rynku, ale na pewno nie u nas. Wtedy wystawiłbym 150. Od was chcę 120 i to na jeden dzień. No, wie pan, już nieraz słyszeliśmy takie gadki. Handluję autami i jutro mam okazję kupić korwetę dla klienta, który poluje na nią już prawie rok. A chwilowo nie mam płynności. No, żebyśmy przez pana nie stracili płynności. Jutro dopinam deal. Klient odbiera korwetkę, płaci, przyjeżdżam do was z pieniędzmi. Możemy podpisać umowę na jeden dzień i to na wyższy procent. Widzisz? Pan jest poważnym biznesmenem. Ja też jestem bardzo poważnym biznesmenem i nie mogę podpisać umowy na wyższe oprocentowanie, bo takie są zasady i przepisy. 100 000. Jutro zarabiasz 1000 na czysto, jak nie fura jest twoja. Chyba się opłaca. 70. 80 albo jadę gdzie indziej. Stoi. Tylko muszę sprawdzić, czy mam tyle w kasie. Ewentualnie pojedziemy do banku. Ale wczoraj klient spłacił zestaw za tego dostawczaka. Nie byliśmy jeszcze w banku. Tak. Świetnie, tylko postawcie auto w jakimś bezpiecznym miejscu. To moje oczko w głowie. Spokojnie, ja tak zaraz odstawi. A teraz zapraszam do biura, załatwimy formalności. Świetnie, trochę mi się śpieszy. Spokojnie, zdąży pan. Fajnie, że Blanka wykazała się inicjatywą, no ale nie powinna zarządzać moją pracą. A co gorsza, klient ewidentnie wpadł jej w oko. No ale na szczęście był Lolek i nad wszystkim czuwał. I 80. Umowa też się zgadza. Poproszę pana podpis z lewej strony. Jedna umowa będzie dla pana. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jeszcze drugi komplet kluczy, pieniądze i wszystko gra. 3, 7, 8. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Znajomy mi was polecił. Cieszę się, że do was wpadłem. No i co, nie zawiódł się pan? No, obsługa na najwyższym poziomie. No to zapraszamy ponownie.
Wpadnę na pewno, choćby jutro po samochód, a później zobaczymy. Póki co, dziękuję pani bardzo za transakcję. Dziękuję. A skoro pan już jedzie na parking, to poprosiłbym, żeby pan mnie odwiózł do banku. Rozumie pan? Tak, oczywiście. Zapraszam pana. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie dziwiłem się, że facet chciał podwózki do banku. W końcu noszenie przy sobie takiej gotówki to proszenie się o kłopoty. A Blanka powinna trochę zbastować z tym mizdrzeniem się do każdego przystojnego klienta. Jak tam? Ładuję. Ładuje? Ładuję. Dwie kreski na 4. Ciekawe, ile to trzyma. Chyba nowy wózek. A, nowy wózek. A z daleka pani przyjechała? Może że trzeba to było jej zadzwonić. No dobra, to co robimy? Nie wiem, może po prostu zadzwonić, może jest jakieś takie centrum, gdzie można zgłaszać. Kuter? Komputer. Komputer, tak? Komputer. Przynieść komputer. Dobra, moment. Małgośka. Małgośka. Okej, ja jestem Karol, a to jest Blanka. Cześć. A jaki jest tam adres, gdzie pani mieszka? Tam jest jakaś rodzina? Tak jak myślałem. Kobieta nie była niepełnosprawna umysłowo, tylko fizycznie. Kiedy Adek wrócił po odstawieniu auta, to odwieźliśmy ją do domu. Nie byliśmy pewni, czy akumulator naładował się do końca, no a poza tym tak głupio było jej kazać wracać samej po ciemku. Gośka, gdzie ty byłaś? Co się stało? Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, po prostu akumulator się rozładował. Tak, proszę się nie niepokoić. No, chcieliśmy pomóc siostrze i naładowaliśmy wózek u nas w Lombardzie, tyle. Czemu nie kazałaś dzwonić? Przecież my już policję zawiadomiliśmy. Rafał z Michałkiem biegają po okolicy i cię szukają. Ale na szczęście niepotrzebnie, jest cała i zdrowa. Wiedziałam, że z tym wózkiem będą same kłopoty. I to już pierwszego dnia. Ty nie wiesz, że my się o ciebie martwimy? Wycieczkę, a my mamy urwanie głowy. Skaranie boskie z tobą, siostra, przez całe życie. Ale przepraszam bardzo, to chyba nie jest wina pani Małgosi, że jest chora. A czyja moja? Zawsze wszystko na mojej głowie. Już, do domu. Halo? No już jest. Jacyś ludzie ją przeprowadzili. Ja rozumiałem zdenerwowanie siostry tej niepełnosprawnej kobiety, ale odniosłem wrażenie, że nie traktowała jej najlepiej. Następnego dnia rano Adrian przyprowadził z lombardowego parkingu auto klienta, który zgodnie z obietnicą miał je dzisiaj wykupić. Nieźle mruczy, co? No, cześć. Tam mruczy. A co, nie mruczy? No mruczałby, jakbyś ścisnął trochę więcej gazu, a nie jeździsz jak stary kapeć. Ale co, ja mam szarżować po mieście autem za 150 000 złotych i to jeszcze nie moim? 80 daliśmy. No ale jest wart 2 razy tyle. Dobra, po prostu przyznaj się, że nie umiesz jeździć, tak? Umiem jeździć i to bardzo dobrze, ale szarżować sobie można na torze wyścigowym, no. A nie po mieście, jak ten twój głupek koleżka ostatnio tutaj pod Lombardem. Kurczę, kto by pomyślał, że jesteś taki porządny? Jakoś słyszałam inne rzeczy. A co takiego słyszałaś? Dobra, nieważne. Po prostu udajesz porządnickiego. Słuchaj, może kiedyś byłem inny, tak? Ale dzisiaj mam na utrzymaniu dziecko, żonę i siostrę mojej żony, wiesz? A to wiele zmienia. Zapraszam do pracy. Nie wiem, co i kto nagadał o mnie Blance, ale nie podobało mi się to. Ani to, że o mnie gadali, ani to, że zdziadziałem. Po prostu dorosłem. A Blanka też mogłaby trochę spoważnieć. Loluś, chodź na chwilę. Idę. Co jest? Dostałem maila od tej niepełnosprawnej babki. Zobacz. Co? Pisze, że chciałaby zostawić trochę złota, ale nie ma jak przyjechać. Myślisz, że to jakieś No wiesz, jak to była, to się normalnie komunikowała.
Lekarzem nie jestem, ale coś tam poczytałem o tych porażeniach. Ale co to zmienia, co? Wiesz, że ona sobie po prostu z ciałem nie radzi, a myśli normalnie, nie? No dobrze, ale to dziwna sprawa. No, wczoraj nie chciała nic zostawić, a teraz nagle chce. To o co chodzi? No nie wiem, pojedziesz i sprawdzisz. Co, ja? No co ja mam się autobusem pamiętać? Przecież to jest drugi koniec miasta. No, ale nie wiadomo, czy jest w ogóle sens, Loluś. No przecież co ona może mieć? No poza tym nic o niej nie wiemy. No pojedziesz i sprawdzisz, co ci szkodzi. Muszę iść tam czyścić szachy. Dobrze, idź. Ta sprawa była dla mnie trochę niepewna, ale Lolek tak mnie namawiał, że w końcu pojechałem. Ale to była dziwna wizyta. Ale dlaczego pani do nas nie przyjechała jak wczoraj? Schody, Proszę? schody. A, schody, tak? Ale... Dobrze, a... Jak... Nikt nie miał pani jak pomóc? Dobrze, a jak ja mogę pani pomóc? A. Medalik, tak? Wygląda na całkiem wartościowy. A muszę zrobić próbę kwasową. A czy ja mogę panią zapytać, na co pani potrzebuje? Słucham? Na wycieczkę, tak? A dokąd? A, do Krakowa. Dobrze, to ja zrobię tę próbę kwasową. Sekundkę. Gośka, pączka mam dla ciebie z cukierni od Janickiej dała. Co pan tu robi? Dzień dobry. Do tej pory było dziwnie, ale zrobiło się nieprzyjemnie. Kląłem w myślach Lolka, że namówił mnie na tę wizytę. Tutaj siostra, zdaje się, napisała do nas maila, że chciałaby zostawić medalik. No to jestem. Co to za pomysł, żeby sprzedawać medalik? Że proszę panią, nie sprzedawać, tylko zostawić. Bez różnicy. Przecież to prezent z komunii. Od mamy dostałaś. Nie ma mowy. Ale nie ma mowy. Przepraszam pana za nieporozumienie. Czasem coś jej strzeli do głowy, no tak ma. Dobrze, tylko wydaje mi się, że jednak siostra może sama o sobie decydować, prawda? Nie, nie. Nie. A pan co, już zwęszył interes? Nie. Jeżeli ten medalik należy do niej, ona ma prawo zrobić z nim, co zechce. Po Nie, prostu. nie ma. Naciągać niepełnosprawną się zachciało. Słucham panią? Właśnie przed takim jak pan ja muszę bronić siostry. Proszę stąd wyjść. Ja sobie to wypraszam. Proszę wyjść, bo zawołam policję. Dobrze. Przepraszam. Do widzenia. Do widzenia. Moim zdaniem ta niepełnosprawna miała pełne prawo do zastawienia tego medaliku. No ale co ja mogłem? W tym domu wyraźnie były jakieś kwasy. Nie chciałem się w to pakować. Jak pani mówi, że to nie jest ta sama, jak to jest ta sama? Przecież moja była w innym kolorze. Jak w innym kolorze? Tutaj nawet, o, proszę, jest zapisane, tak? Proszę zobaczyć. Grey, tak? Czyli szara. Szara obudowa, zgadza się. Grey, szara, szara, grey, zgadza się. Ale ja nie znam angielskiego. Pan mi może wmówić cokolwiek. Jak ja pani mogę wmówić cokolwiek, jak ja pani nawet nie mogę wmówić, że to jest pani telefon? No proszę jeszcze raz spojrzeć, bo... No jestem. Cześć. Widzę, że fura stoi przed lombardem. Tak, przyjechaliśmy nią dzisiaj. Fajnie się jeździ. No to finalizujemy transakcję i wypożyczam panią na przejażdżkę. Tylko że ja nie jestem do wypożyczenia. Przepraszam, nie chciałem tak powiedzieć. Po prostu cieszę się z udanej transakcji i chciałbym teraz to świętować. I nie ma pan z kim świętować? Może przejdźmy na ty, Adam. Blanka? No to teraz już mam z kim świętować. Nie możesz mi odmówić. Mogę. Ale nie rób mi tego. Masz forsę? No jasne. To zapraszam do biura, podpiszemy umowy. Zapraszam.
No, czułem, że to wszystko do tego zmierza. No, pewnie powinienem jakoś zaprotestować, ale z drugiej strony, co ja mogłem? No i jaki werdykt? No może i miał pan rację. To ta sama. O dziwo nie zmieniła koloru. 100 złotych poproszę. Okej. 10, 100. Do widzenia i przepraszam za to zamieszanie. Nie szkodzi. Do widzenia. Cześć, Loluś. Cześć. Gdzie pojechała Blanka z naszym klientem? No tak, wyszło z nim. No ale dlaczego ją puściłeś? Co ja, przepraszam, miałem zrobić siłą? Miałem ją zatrzymać? Kurde, stary, no. No ale co ty się wkurzasz? No przecież dorosła jest, a przynajmniej nie z jakimś tam dresem, tylko jakiś taki normalny. No. Ale chodzi o fakt, że z pracy wyszła, no. A kasę oddał? Nie oddał. To przecież bym mu samochodu nie wydał, no. Pieniądze masz w sejfie w biurze, a tutaj jest umowa. Chwilę później przyszli klienci i zrobiło się zamieszanie. Ale to, co Adek zdążył mi opowiedzieć o sytuacji tej niepełnosprawnej u niej w domu, to brzmiało bardzo niepokojąco. Że chociaż ty wszystko ogarniasz. Chociaż za tą akcję z tą niepełnosprawną babeczką to powinieneś dostać takiego liścia kontrolnego. Na minę mnie wchopałeś. Co się stało? Chciała zastawić złoty medalik. Co? Ile dałeś? Nic nie dałem. Przyjechała jej siostra, chciała mnie przegonić. Ciebie? Za co? No, że niby chce oszukać inwalidkę. No to za bzdura, przecież sama chciała zostawić. No, to samo jej mówiłem, stary, ale do niej nic nie docierało. Nie dało się jej nic powiedzieć. Nie, no czekaj. Ten medalik to był tej Małgośki, tak? Nie tej siostry. No tak. To czemu nie wziąłeś? Stary, bo groziła policją, no nie chciałem tam awantur, po co mi? Kurczę, to normalnie jakbym mogła kontrolować całe jej życie. No. A jak one mieszkają? No, dziwo dobrze. Dom zadbany, siostra nieźle ubrana. To nie wiem, o co chodzi. No na pewno nie o ten medalik, stary. No przecież ile ja mogłem za niego dać? 100, 120? No tak. Kurczę, no to naprawdę jakby chodziło o kontrolę nad jej życiem. No, to jest przygnębiająca sprawa. No może i tak, ale wiesz co, zajmijmy się swoimi sprawami, tak będzie najlepiej. No tak głupio zostawiać to. No, może i głupio, ale nie ma innego wyjścia. Niech każdy żyje swoim życiem. No, Blanka się świetnie bawi. Szkoda, że nie w pracy. Wiem, że to, co opisałem Lolkowi, było niepokojące, ale przecież nie mogliśmy rozwiązywać wszystkich problemów świata. Mnie bardziej martwiła Blanka, która zerwała się z pracy i pojechała na balety. Miała tupet. Sepciu zasnął. No. Sepciu zasnął, a Blanka dalej nie odbiera. Nie ma z nią kontaktu, ani nawet nie oddzwoni, no. No może jej się rozładował. Proszę cię, ona się cały czas pakuje w jakieś kłopoty i to na własne życzenie. No ale ten facet to jest klient Lombardu. Masz jego dane, numer telefonu. No to przynajmniej nie jest nikt anonimowy. Patrycja, to jest jakiś obcy typ. Przecież ja nie znam wszystkich klientów Lombardu. Przecież oni są różni, no. No wiem. No ale Blanka jest młoda i musi się wyszaleć. Widzisz, ty mówisz, że jest młoda i musi się wyszaleć. Lolek mówi, że jest dorosła i w sumie powinna sama o sobie decydować, a efekt jest ten sam. No ale no co, zapomniałeś jak to jest? Chyba nie jesteś jeszcze taki stary. To samo mi Blanka dzisiaj powiedziała. Zresztą my jej nie możemy do niczego zmusić. Możemy jej tylko pokazać właściwą drogę. No, ale ona najpierw musi zechcieć tą drogą iść. No już się nie denerwuj. I ja jutro z nią porozmawiam, obiecuję. A tymczasem... Może zająłbyś się mną, co? Chyba nie jesteś jeszcze taki stary. No aż tak to nie. Wierzyłem, że Patrycja porozmawia z Blanką, jakoś spróbuje jej przemówić do rozsądku. Natomiast nie wierzyłem, że to coś da. Blanka raczej miała w głębokim poważaniu nasze rady. Bardzo późno wczoraj wróciłaś. Poszalałaś trochę, co? Proszę. Dzięki. Dobrze się bawiłaś? Może nie trój, siostra. Ja się po prostu o ciebie martwię. Przecież żyję. No, chyba trochę zbyt beztrosko, co? W ogóle nie myślisz o przyszłości. Jezu, siostra, proszę cię.
Maturę byś zrobiła. Wiesz, wieczorowo, zaocznie. I co jeszcze? No nie wiem, cokolwiek ze swoim życiem. A ty co zrobiłaś ze swoim życiem, co? Poza wyjściem za kasiastego gościa. Serio? No co? Ja też mam pomysł na życie. Też szukam kasiastego faceta. To może zdobądź wykształcenie, to będzie ci łatwiej. Akurat wykształcenie tutaj nie ma nic do gadania. Prawda? To może też mi jakąś radę? Słuchaj, Blanka, okej, może i mi się udało, ale to nie znaczy, że tobie też ma się udać. Dobrze wiesz, że jesteśmy takie same. Tobie się udało i mi też się uda. Poza tym błagam cię, nie trój już, bo głowa mi pęka. Siema, co tam? Mam coś ciekawego. Od kilku dni mamy pozwolenie na wgląd do telefonu Patrycji. Wiemy. Sami męczyliśmy operatora, żeby w końcu zastosował się do nakazu sądowego. Dobra, pokaż, co tam masz. Wielka miłość czeka na ciebie. Musisz podjąć decyzję. Zastrzeżony numer. Niby od jakiegoś wróżbity. Albo od kogoś innego. A może to Ryży? Że nie jest głupi. Może wiedzieć, że Patrycja jest pod obserwacją. Nie sądzę, żeby był tak przewidujący, no ani tak romantyczny. Przecież ją kochał. Wynika to z tych materiałów, które dostaliśmy. No i tej ich akcji w poprawczaku. To jeszcze niczym nie świadczy. Bronił ją. Brał wszystkie winy na siebie, a ona za nim szalała. No to zaczniemy od numeru tego niby wróżbity. A poza tym to nic się nie działo. No jak to się nie działo? No właśnie coś przegapiłeś. Znam sprawę. Wiem, że Patrycja gdzieś pojechała. To dlaczego cię przy niej nie było? Komendant ją z obserwacji skierował do jakiejś innej sprawy. To też podejrzane. No to akurat zmartwienie na później, ale coś czuję, że prędzej czy później Ryży wróci po Patrycję. Tak, oczywiście. Załatwię wszystkie problemy. Tak. Panuję nad wszystkim. Potrzebujemy tylko trochę więcej czasu. Dobrze. Do widzenia. Cześć. Co ty tu robisz? Ach, przyjechałaś do nas. No. Okej, no to... Chodźmy. Lolek pewnie się ucieszy. Trochę wzruszyła mnie ta wizyta. Ta kobieta najwyraźniej nam zaufała i czegoś od nas chciała. Byłam ciekawa, o co jej chodziło. A jak pani tutaj przyjechała sama do nas? Listonosz. No sprytnie, tylko że i tak mamy problem. Czemu? Bo nie wiem, jaki pani ma status. Co ty gadasz? Lolek, ja nie mam pewności, że ten medalik należy do pani, no. Rozumie pani? No, Adyk, ale nie przesadzasz trochę? Stary, przesada to jej siostra, no. Wczoraj była tak wkurzona. Ja nie chcę z nią mieć nic wspólnego. Komputer? Już. Proszę. Dania. Ona nie ma nic do gadania. Widzisz? Chcę jechać na wycieczkę. No, i siostra nie chce pani zabrać, tak? I nie chce dać pieniędzy. No, czyli tak jak myśleliśmy. Wiedziałam, że cię tu znajdę. Co ty wyprawiasz, Gośka? Ale co pani robi? Proszę ją zostawić. Idziemy. Ale może siostra nie chce z panią jechać, co? Chcecie wykorzystać niepełnosprawną, wiedziałam. Czy pani zwariowała? Nie. To jest jawne, proszę, czyhanie na jej majątek. Ja to zgłoszę na policję. Jeśli ktoś tu wykorzystywał sytuację, to nie my, tylko ta kobieta. Po prostu odbierała swojej siostrze prawo do samodzielności. No, nie mogliśmy tego tak zostawić.
Proszę mi oddać ten medal. Nie, ja nie pozwolę się okradać. Jakie ma pani prawo decydować o siostrze? Bo jeżeli żadnego, to siostra może decydować sama za siebie. Ja nie pozwolę na sprzedawanie cennych rzeczy. Proszę panią, pani Małgorzata jest zdrowa na umyśle, jest racjonalna. Racjonalna. Tak. Jeździ kompletnie bez głowy, bez naładowanych baterii. Nie zna miasta, jeszcze się zgubi. Ale przecież się nie zgubiła, prawda? Swoją drogą chciałem się zapytać, dlaczego pani Małgorzata w ogóle musiała tutaj przyjeżdżać, co? Nie ma swoich pieniędzy? Oczywiście, że ma rentę socjalną. I co się dzieje z tymi pieniędzmi, co? Że musiała zostawić medalik. Ładna mi renta, 1100 zł. Na co to wystarcza? Można się starać o dodatki celowe. Wystarałam się o wózek. To jeżeli się pani wystarała, to znaczy, że wózek należy do siostry, jest samodzielna, prawda? Ładnie mi samodzielna. Jeszcze gdzieś ucieknie albo się zgubi. Jedziemy. Pani siostra nie jedzie z panią. Proszę oddać medalik albo dzwoni na policję. Skoro tak, proszę bardzo, zajmijcie się nią. Będzie pani miała kłopoty, chce pani? A ty pożałujesz. No, ta sytuacja nas zmroziła. Siostra pani Małgorzaty kompletnie sterowała jej życiem. Traktowała ją jak swoją własność, a nie jak człowieka. Według świadków stąd podjechał mężczyzna. Oddał 3 strzały i odjechał. Wiadomo, czy coś zginęło? Podobno nic. Strzały i ucieczka. Wygląda na egzekucję. Ofiarą jest biznesmen zamieszany w dużą grupę przestępczą. Obracali ziemią. Zobacz, tu jest druga łódka. Weź to zabezpiecz. Co tu robisz? Mam wieści. Podobno Ryży strzelał. No skąd wiesz? Nie wiem. Tak mówią. Czyli dalej jest w mieście. No, kręci się, ale metę ma poza miastem. Podobno góral go wozi. A wiesz, dla kogo zabił? Nie. Ale trzeba stwierdzić, komu to się najbardziej opłacało. Ty mnie nie już dedukcji, dobra? Ale dzięki. Na razie. Aha, Adek. Jeszcze chodzi o tego klienta, wiesz, od tego telewizora, tego wielkiego telewizora. Wiesz? No wiem, co z nim? Nie. No przyjedzie jutro po niego. Dzwonił do mnie, to dobrze byłoby, żeby wyciągnąć go wcześniej, żeby nie było zamieszania. Dobra? Spoko, nie ma problemu. No to byłoby tyle, synek. Okej. No to kto to? A to... No długo by opowiadać, tatuś, wiesz? Długo. A może byś spróbował, o co chodzi? Wiesz co, no bo chcieliśmy pomóc takiej jednej babce, a tak naprawdę to jej zaszkodziliśmy. A, tego to się akurat domyślam. To twoja specjalność. No przestań, wiesz co, nic nie wiesz, jak gadasz, no. Właśnie wiem i dlatego gadam, synek, tak? Kurzało mnie, że ojciec ciągle był wobec mnie niesprawiedliwy. No ale jak mu wyjaśniliśmy, w czym rzecz, to musiał zmienić zdanie. Tak. Dobrze. Wie pan, rozmawiałem z synem, no i oni go tam zawiozą do pana. Tak. Okej. No to do jutra. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tatuś, no jakie zawiozą? Przecież mieliśmy tylko wystawić. Adek, miejmy to już z głowy. Ten telewizor zajmuje pół magazynu, tak? No. A facet dzwoni już do mnie 3. raz. To jakiś strasznie namolny typ. Dobra. Cześć, szefie. No cześć. Lolek, a co to za heca z tą kobietą? To jest pani Małgosia, ma porażenie mózgowe. Wychodzi na to, że była źle rehabilitowana w dzieciństwie i teraz tak jakby jest więźniem własnego ciała. No i własnego domu. No i co my teraz z nią tutaj zrobimy? No nie wiem, ale coś by wypadało. Ona chyba jest taka ubezwłasnowolniona. No ale tak nieformalnie. Przez swoją siostrę. No, wydaje mi się, że ona kompletnie się nią nie zajmuje. Dom taki schludny całkiem, jak byłem wczoraj, no. I co, byliście u niej? No ja byłem sam, no. Nie wiem, no. No przykro gadać, ale ona w ogóle się nią nie zajmuje, tak mi się wydaje. A ona dobrze wygląda, no, zadbana. Nie wiem, tatuś. No i dobrze, i co teraz wy chcecie z tym zrobić? Ja tak pomyślałem, że może można by było jakoś poprawić jej życie.
Lolek, tu jest Lombard. Od poprawiania życia takich osób są różne instytucje. No ja wiem, ale trochę życzliwości nie zaszkodzi. No. Pani Małgosia by chciała jechać do Krakowa na wycieczkę. Ja myślę, że moglibyśmy jej to jakoś umożliwić. Nie pani Małgosia. Czasem ten altruizm Lorka to mnie denerwował. Ale trzeba przyznać, że chłopak był wrażliwy na ludzką krzywdę. Prawdę mówiąc, to Adek też się przy nim wyrabiał. To masz wyobraźnię po prostu. I co? Już nie chcecie się nią zajmować? Właśnie wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy pomóc. W sensie ja bym chciał. A w czym? Chcę zabrać Małgosię na wycieczkę. Jako kto? Jako kolega. A co pan wie o opiece nad taką osobą? W sumie to nic, ale no jakoś sobie poradzimy. Małgosia zresztą jest bardzo samodzielna na tym wózku. Nic nie wiesz, człowieku. Proszę państwa, naprawdę, Małgosia ma swoje potrzeby, tak? Ona jest niesamowicie inteligentna i bardzo odczytana. Bo przynosimy jej książki z biblioteki. Otóż to. I ma też wyższe potrzeby, tak? Słuchajcie, ja rozumiem, że ona może nie zarobi, tak? Nie posprząta w domu, ale przecież nie jest rośliną, którą się przestawia. Nic pan nie wie. Ja wiem, że to nie jest proste. Ale no dajcie jej szansę. Ona zasługuje na tą wycieczkę, no, na normalne życie. Trudniej, gdy się wie, że nigdy takiego nie będzie mieć. No i co z tego? No przecież też czuje, myśli, słyszy, tak? No może nie potrafi tych myśli wyartykułować, no ale nie dobijajcie jej, tak? Tylko po prostu pomóżcie. W każdym razie jutro jedziemy. Trzymaj się, Małgosia. Chodź. Wiedziałem, że tą wycieczką nie rozwiązałem problemów Małgośki i jej rodziny. No ale mogłem sprawić, żeby chociaż przez chwilę poczuła się jak normalny, wolny człowiek. No to tylko tyle. Albo aż tyle. Siema. Cześć. Sprawę mam. Co tam? Siadaj. Powiedz mi, nie zauważyłeś ostatnio czegoś dziwnego? No gdzie, tutaj? Nie, czemu? No, a słyszałeś, że Ryży krąży w okolicy? No i został cynglem, także lepiej uważaj. Ale co, myślisz, że chce mnie odpalić? Kiedyś chciał. No, kiedyś, to stare czasy były. Kiedyś to było, nie? Słuchaj, Ryży teraz nie ma nic do stracenia. A dzisiaj podobno zabił gościa na zlecenie. Serio? W biały dzień, na ulicy, 3 strzały. Ja słyszałem o jakimś zabójstwie. A skąd ty wiesz, że to Ryży? Masz pewność? Pewności nie ma, no, ale jest to całkiem możliwe. To co ja mam teraz robić, co? Po prostu się pilnuj. No i nie pchaj się w kłopoty, tak jak masz to w zwyczaju. No bo Ryży może się kręcić wokół ciebie albo Patrycji. Okej. Postaram się. Nie rozumiałem, czemu Beton mi to powiedział. Przecież nawet nie miał pewności, że to Ryży, tylko jakieś plotki. Jeżeli chciał mnie wkurzyć, to akurat mu się to udało. Cześć. Lolek gotowy? Nie wiem, nie ma go? Jak tego nie ma? No, wyszedł z Małgośką. Z jaką Małgośką? No, taką klientką. Wczoraj się poznali. No ale jak to z nią wyszedł? Po co? Co ja mam ci więcej powiedzieć? Co ty świrujesz z jakąś Małgośką? No, co ty w ogóle? Co ty odstawiasz, Blanka? Nie ma żadnej Małgośki. Z Lokiem wszystko okej, spokojnie. Blanka była niereformowalna. Wytłumaczyłem tak może o co chodzi, ale nie byłem pewien, czy uwierzyła. No była zazdrosna o Lolka. Pewnie czekał go nerwowy wieczór. Co się dzieje? Co? No jakiś zdenerwowany jesteś. Coś w pracy się stało? Nic. No przecież widzę, no powiedz. Patrycja, ty słyszałaś o tej strzelaninie w okolicy? No tak, było coś, a co z tego? Podobno to Ryży strzelał. Jest bardzo niebezpieczny. Skąd wiesz? Beton mi mówił. Nie, to niemożliwe.
Słuchaj, chyba Beton coś wie, bo jednak jest policjantem. Posłuchaj, uważaj na Ryżego, dobrze? Jeżeli tylko pojawi się obok ciebie, to nie reaguj, okej? Ale czemu on miałby mnie szukać? Bo ma tylko ciebie. Ma też krawca. Ale tylko ciebie kocha. A ja kocham tylko ciebie. Wierzysz mi? Pewnie, że wierzyłem Patrycji, jak nikomu innemu. Ale to, co powiedział mi Beton o Ryżym, nie dawało mi spokoju. Zaczynałem obawiać się o mnie i o moją rodzinę. Dobra robota. Tylko taką robię. Kasa. No wiesz, ja też robię tylko dobrą robotę. Nie musisz, ci zgadza się. Daj broń. Jest wyczyszczona, nie ma śladu. Bardzo dobrze. Zrobi się, jak gdy będzie potrzeba. I komuś podrzuci, jak się narazi. No tak to kombinujecie. Nie twoja sprawa. Jasne. Czekam na kolejne roboty. Pewno się odezwę, jak coś będzie. Nara. No i gdzie jest ten twój lombardziarz? Przez niego spóźnię się do pracy. Dzień dobry. Cześć Małgosia. Dzień dobry. To jest właśnie Małgosia, to jest moja dziewczyna Dagmara. Dzień dobry, miło mi. To pani też jedzie? Tak, tak, pomoże, jakby coś było trzeba. Na pewno dacie sobie radę. No, poradzimy sobie, to właśnie. Niech się pani nie martwi, wszystko będzie dobrze. Uważajcie tam na nią. Tak. Małgosia, ale poczekaj, no, nie mamy dodatkowego zasilania. W następnym odcinku Mariusz łapie oszusta. Ej, Mariusz! Hej, stój! Mariusz, trzymaj go! Sobon, nie ruszaj się! Panowie, ale właściwie co tu się dzieje? Gang złodziei samochodów. Chciał panu lewą furę wcisnąć. Mężczyzna chce sprzedać strój hot doga. Trochę przebrudzony. Sama nie wiem. No bo używany, ale upierze się i będzie w sam raz. Klientka Lombardu targnęła się na swoje życie. Chciała się zabić. Co ona najlepszego zrobiła? Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.